Dzień dobry, cześć, siemanko. Ja nazywam się Dawid Dej Wawryk, ale nie jest to tym razem Gadają o e-sporcie. Jest to bardziej Gadają o Zero Tenacity. Bardzo dziękuję za zaproszenie i że mogę poprowadzić dzisiejszą rozmowę z dwójką dżentelmenów, których zaraz zobaczycie na swoich ekranach. To właśnie oni powiedzą wam, dlaczego się tutaj dzisiaj spotkaliśmy i po tym, jak to usłyszycie, wrócę do was, aby zadać im jeszcze kilka pytań. Zapraszam was serdecznie. Cześć, ja jestem Nachowski. Moja pozycja w Zero Tenacity to będzie Head of League of Legends. Ostatnie 2 lata spędziłem na ziemi francuskiej w LFL-u, w Akademii Vitality, gdzie moim zadaniem było tworzenie struktur z prawdziwego zdarzenia, jeżeli chodzi o Akademię LEC. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że udało się to zrealizować i też dzięki tym wszystkim doświadczeniom, które zbierałem przez te 2 lata właśnie w Vitality, właśnie w LFL-u, mogę śmiało stwierdzić też, że wiem, jak to robić, wiem, jak takie struktury tworzyć i to właśnie będzie moją rolą w nowym Zero Tenacity, aby stworzyć tutaj struktury, które pomogą nam rozwijać młodych graczy, ale też będę dbał o to, żeby one on daily basis funkcjonowały i żeby były faktycznie efektywne. Cześć, z tej strony Devil Piotr, będę Head Talent Development. Moją rolą w Vitality B na lato była współpraca z Naknako, Positional Coaching, wsparcie go w tych aspektach in-game'owych, ale również pozagrowych, praca nad jego rutyną, nad podniesieniem jego standardu jako zawodnik. Coś, co mi bardzo mocno pomagało, to moje doświadczenie ze sportów tradycyjnych. Byłem zawodnikiem przez 13 lat, dochodziłem do poziomu kadry narodowej, wygrałem Mistrzostwo Polski do lat 21, ale również ukończyłem AWF, znam standardy sportu tradycyjnego, chciałbym je również wnieść do Zero Tenacity. Wierzę, że jest to możliwe. Znam realia sportu, ale również znam realia e-sportu i to połączenie będzie naprawdę bardzo dobrze działało. Naszym planem na kolejne lata w Zero Tenacity jest przede wszystkim talent development, ale też odwołanie się do hasła We Make Heroes, które tutaj przy życiu organizacji było obecne już przez dłuższy czas, a może nie do końca też tak w 100% wykorzystywane i eksploatowane. Aby ten plan zrealizować, czyli ten ogólnie pojęty talent development, zamierzamy przede wszystkim skorzystać oczywiście z zasobów, które dostarcza nam organizacja, począwszy od Gaming House'u, poprzez pomoc i obsługę w rozwijaniu marek osobistych graczy, trenerów, czy w ogóle tą obecność social mediową, kończąc na 15 kucharzach i stojącymi za nim Hachim. Także zamierzamy wyeksploatować i wykorzystać faktycznie w realizacji tego naszego planu zasoby dostarczane przez najlepszą polską organizację i najbardziej utytułowaną. Co więcej, mówiłem wcześniej o strukturze, którą zamierzamy wdrażać do organizacji. Ta struktura w takim ujęciu ogólnym będzie składała się z 3 podstawowych szczebli. Mianowicie będzie to główna drużyna w Rift Legends, która będzie reprezentowała Zero Tenacity na podwórku polskim i mamy nadzieję europejskim, ale poza tym będzie to akademia, czyli pewnego rodzaju kontynuacja idei zapoczątkowanej w tym roku, czyli Scouting Grounds w Zero Tenacity, ale będzie to również 3 szczebel, czyli zamierzamy zejść jeszcze niżej, otworzyć się na bardzo młodych graczy, wyszukać tych najbardziej utalentowanych i znowu, korzystając z tych wszystkich zasobów, stworzyć dla nich przestrzeń do rozwoju w ramach Zero Tenacity pod naszym okiem. Polski e-sport miał zawsze jeden mianownik, mianowicie bardzo dobrych, młodych, perspektywicznych zawodników. Zobaczcie, nawet na MMA Masters, niezależnie od fazy turnieju, przez wiele lat liczebność polskich zawodników zawsze była na topie. Nieważne, ile francuskich drużyn było w playoffach, nieważne, jak dużo drużyn było w fazie grupowej, my zawsze mieliśmy absolutną topową liczebność w MMA. To pokazuje, że ten talent pool jest przeogromny. My chcemy go jeszcze mocniej rozwinąć. Chcemy po roku w Zero Tenacity pracy z tymi zawodnikami stworzyć dla tych zawodników trampolinę do wskoku na wyższy poziom, na ten europejski level. Wierzymy, że tego wszystkiego dokonamy. Żeby tego dokonać, poza aspektami in-game'owymi chcemy również skupić się na rozwijaniu relacji z rodzicami. Standardem w sporcie tradycyjnym była współpraca trenera z rodzicem,
A aktualnie we sporcie moje obawy są takie, że rodzic nie zna kompletnie pasji dziecka, nie rozumie go trochę. Chcemy tą komunikację udrożnić, chcemy trochę wprowadzić rodzica w świat tego młodego człowieka, w jego pasję, pomóc mu to wszystko zrozumieć, stworzyć bardzo przyjazny do współpracy trójkąt komunikacyjny zawodnik, trener, rodzice. To jest standard sportu tradycyjnego, który chcę wprowadzić również do e-sportu. Idąc dalej, takim sidequestem, takim zadaniem pobocznym dla nas będzie również rozwinięcie trenerów w Polsce. Uważamy, że to jest rejon, który wymaga rozwoju, który aktualnie trochę nie dogorywa i chcemy, by to wyglądało lepiej po naszej pracy w Zero Tenacity. Na sam koniec tego przedstawienia nowego kierunku w Zero Tenacity, który chcemy nadać, chciałem Wam jeszcze opowiedzieć trochę o takim insightie organizacyjnym, który zamierzamy wdrożyć. Mianowicie będzie to taka nowa kultura organizacyjna, czyli zbiór zasad, który będzie dotyczył wszystkich zawodników, czy trenerów, czy wszystkich osób związanych ze stroną sportową League of Legends w Zero Tenacity. Jeżeli chodzi o przykłady takich zasad wspólnych, będzie to na przykład to, że w main teamie, w głównej drużynie Zero Tenacity będziemy miksować graczy doświadczonych, czyli weteranów, z rookies. Jeżeli chodzi o tych rookies lub młodych graczy, będziemy podpisywać ich tylko i wyłącznie na długookresowe kontrakty, dłuższe niż 1 rok, z różnego rodzaju właściwie progresjami w tych kontraktach dotyczącymi stawek czy bonusów. Kolejnym punktem właśnie, jeżeli chodzi o te zasady dotyczące wszystkich i takie same dla wszystkich graczy, jest to właśnie nowy system bonusów oparty na procesach indywidualnych, a niekoniecznie opartych na rezultatach sportowych, tak żeby promować właśnie ten rozwój gracza. Wracając do innych punktów, które są takimi nowymi zasadami, będzie to podpisywanie weteranów, którzy już udowodnili w swojej karierze, że działają w połączeniu z młodymi graczami, że mają wpływ na młodych graczy, tacy, którzy już pracowali z młodymi graczami i pokazali wpływ na ich rozwój. I też weterani, którzy będą podpisywani wyłącznie na roczne kontrakty, a nie dłuższe. Poza tym 2 ostatnimi elementami takiej nowej kultury, nowego zbioru zasad, którymi chcę się z Wami podzielić, to będzie wdrażanie pewnego rodzaju gameplay filozofii, którą ja tworzyłem na ostatnim etapie razem z Piotrkiem, ale sam na przestrzeni ostatnich kilku lat w różnych moich projektach. Są to pewne stałe elementy takie in-game'owe, które są powtarzalne dla moich projektów i dla moich drużyn, ale również na sam koniec określona struktura treningowa, czyli nie tylko scrim game into review, ale struktura treningowa składająca się z większej ilości konkretnie wytyczonych elementów. O tym może powiem dokładniej przy innej okazji. Właśnie ta struktura, ta kultura treningowa i organizacyjna, to ma być siła Ziten w nadchodzącym roku. To nie mają już być bilionowe budżety, które by the way dość mocno w tym roku zostały ograniczone. Chcemy skupić się na odwołaniu się do struktur, do organizacji, do dobrych systemów pracy. To ma być nasza siła. No i w rezultacie takie struktury, stworzenie takich warunków do rozwoju graczy, to wszystko zajmuje trochę czasu. Musimy poprosić Was o odrobinę wstrzemięźliwości z oceną projektu. Takich projektów nie wypada oceniać po jednym splicie. Rozwój zawodnika to jest proces. To jest coś, co trwa czasem latami. Prosimy Was o odrobinę cierpliwości w ocenie. Takie rzeczy nie powstają w jeden split. Przechodząc do zawodników, o których Nachu wspominał, o systemach kontraktowych, tak jak słyszycie, opieramy się na pracy indywidualnej. Chcemy mieć zawodników wysoce zmotywowanych do pracy, wysoce wierzących w ten projekt, w nas, w Zero Tenacity. Chcemy zawodników, którym po prostu zależy na rozwijaniu się, a nie na odcinaniu kuponów. Pięknie nam się tutaj panowie przedstawili, mieli przygotowane swoje przemówienia, ale teraz przechodzimy do tak zwanego mięsa. Bo teraz już nie będzie żadnych cięć, nie ma przygotowań. Kartki z tymi waszymi notatkami poznikały. Jakie kartki? Co to jest za pomówienie? To nie było żadnych kartek. Poznikały, kartkę już tylko To nie mam gadają. ja. Kacper Nachowski-Merski, To ja. Piotr Zaborowski. Ci oto panowie przedstawili się wam. No i teraz kilka pytań ode mnie. Proszę bardzo. Słuchajcie, odkąd jestem we sporcie, a szczególnie w League of Legends, to ja słyszę od wszystkich trenerów, zawodników, których spotykam na polskiej scenie, że oni są na polskiej scenie, żeby uciec do Francji, żeby uciec do Niemiec. No to
teraz ludzie mogą uznać was za szaleńców. A my wracamy. Wy byliście przed chwilą we Francji, w Vitality, bardzo dużej organizacji. Zresztą osiągnęliście sukces, bo to chociażby finał EMEA Masters. I wy teraz wracacie do Polski? Zwariowaliście? No to jest ciekawa kwestia i też no nie jest mi łatwo może, ja byłbym w stanie w jednym zdaniu ci na to pytanie odpowiedzieć, ale niestety przez pewne aspekty prawdopodobnie lepiej będzie, jak tego nie zrobię i po prostu postaram ci troszkę poopowiadać. Proszę uprzejmie. Generalnie kwestia wygląda tak, że po dobrym wyniku, naprawdę dobrym wyniku, była możliwość, żebyśmy kontynuowali pracę na francuskiej ziemi. Czy to Chcieli w was Vitality, dalej. czy to w Vitality, czy pewnie w innych organizacjach. Natomiast to była moja decyzja wtedy, żeby odpuścić pracę w IRL-ach. Ja po EMEA Masters, mniej więcej tydzień po finale w Monachium, już wiedziałem, że jakie mam możliwości, jeżeli chodzi o następne lata i moją karierę, ale stwierdziłem, że nie chcę zostawać w systemie IRL jako coach. Że spróbuję dostać się do LEC, a jeśli nie, to będę chciał zmienić kierunek swojej pracy i otworzyć się na właśnie rozwój talentów na rynku polskim. Nie wiedziałem wtedy jeszcze, że będzie to we współpracy i w ramach Zero Tenacity. Wtedy miałem zupełnie inne myślenie o tym, ale wiedziałem, dla mnie plan był prosty. Nie chcę zostawać w IRL-ach jako coach. Na ten moment chcę sobie od tego zrobić przerwę przynajmniej. Więc albo LEC, albo wracam do rozwijania polskich talentów. Z LEC rozmów miałem sporo, niestety dostać się nie udało, także jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy. Jest ono tak czy inaczej dla mnie satysfakcjonujące i dużo bardziej mi zależało na tym niż na kolejnym finale EU Masters. Mhm. Jeszcze tak rozwijając, poza tym właśnie jak to wyglądało w praktyce i jak to się stało, że staliśmy tu, gdzie stanęliśmy, chyba też wypada nakreślić tą motywację, która chyba nas obu tutaj kieruje, mogę za dwójkę powiedzieć, że wygrywanie jest super i dochodzenie do wysokich wyników na poziomie europejskim jest fantastyczne, ale coś, co chyba nas obu zawsze napędzało, to była praca z młodym zawodnikiem. Zobaczcie, Vitality B to nie był wcale projekt ze starymi wygami, żeby tylko zdobyć wynik, nie? To był spowolny, żmudny czasem proces rozwijania tych zawodników i wynoszenia ich na szczyt. I to było coś, co chyba nas obu przede wszystkim napędzało i zrozumieliśmy chyba, że ten wynik sportowy towarzyszył nam troszeczkę bardziej w drugim planie, a obserwacja tego progresu zawodnika, to jak właśnie on się nam zmienia nie do poznania w grze i poza nią, Dokładnie. to było coś, co nas bardzo mocno napędzało i chcemy zrobić to samo tutaj w Polsce na jeszcze większą skalę. Coś, co ja już podnosiłem w różnych rozmowach w tym off-sezonie z różnymi ludźmi i myślę, że bardzo fajnie oddaje perspektywę, jeżeli chodzi o odpowiedź na to pytanie, moją, to jest takie zestawienie dwóch obrazów, mianowicie na przestrzeni tych kilku lat udało mi się wygrać parę lig, zdobyć parę tytułów i żadne z tych trofeów chyba nie było tak satysfakcjonujące jak rozwój na przykład Stenda w tym roku, który przyszedł do Vitality Academy z LVP jako raczej mid-tier support w ERL-u, w LVP, nawet nie w LFL-u, a w tym momencie wiemy, że przyszły rok zacznie i będzie grał w LEC. Mhm. Więc to jest coś, co patrząc wstecz, jestem pewny, że sprawiało mi największą satysfakcję. Rozwój Czajka, to jak ten chłopak się zmieniał, czy Douglasa, czy właśnie Naknaku, który pracował z Piotrkiem, to były rzeczy, które dawały dużo większą satysfakcję niż same trofea. Mhm. Wiecie co, wy tak się przedstawiliście, jeden wielki head of League of Legends, drugi tam talent development, wymyślaliście To nie było sobie łatwo tych, wymyślić te nazwy. wymyślaliście sobie tych Nie było łatwe te tytułów, nazwy wszystko. wymyślić. I tak dalej. No ale za kamerą, przed ekranem siedzi sobie widz i myśli sobie bla, 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 czym oni tak naprawdę na co dzień będą się zajmować i mówicie o młodych talentach i tak dalej. Jaki będzie wasz wkład taki, wiecie, codzienny w to, co się dzieje w organizacji? To, co się dzieje w rosterze League of Legends? Co może teraz ty, Piotrek, zaczniesz? Jasne. No tutaj to było bardzo popularne pytanie w ogóle podnoszone, kiedy zawodnicy no właśnie mieli wątpliwości, kiedy my mówiliśmy, że hola, my w naszej roli nie będzie słowo coach, no to zawsze pojawia się wątpliwość, tak? Będziesz tym menadżerem, który wpada raz na tydzień na Discorda, powie siema i wyjdzie, tak? Będziesz taki. No dokładnie. Niestety tutaj rozczarować chyba trzeba wszystkich, że będziemy czynnie, codziennie pracować z drużyną, będziemy obecni przy jej procesie.
tak to się musi odbić. Jeżeli chcemy promować pewną filozofię gry, jeżeli chcemy promować pewne makro, pewne podejście, pewne struktury, to trzeba dziennie to nadzorować i będziemy obecni w życiu drużyny codziennie. Główna drużyna, my będziemy przy niej tak naprawdę cały czas, będziemy ją obserwować i promować pewne standardy i nadzorować cały proces treningowy. No, nie mam tutaj więcej do dodania. Faktycznie wielokrotnie ten temat był podnoszony już podczas pierwszych kroków, które stawialiśmy jako nowy projekt przez agentów, przez graczy. Wielu z nich zależało na tym, żeby też mieć z nami ten kontakt, żeby ten wpływ naszej myśli szkoleniowej żeby odbywał się, jeżeli chodzi o życie codzienne drużyny i on będzie. Dla mnie jest to bardzo ważne, żeby, tak jak mówiłem też na przedstawieniu projektu, żeby tą filozofię gry, taką in-game'ową, typowo stricte filozofię wprowadzać. Będę chciał, żeby ona była realizowana na wszystkich szczeblach, które stworzymy w Zero Tenacity, więc nie odbędzie się to bez naszej obecności, bez naszego udziału w takim codziennym treningu. Mhm. A wiecie, co sporo tak mówicie właśnie o tych młodych ludziach, młodych zawodnikach i tak dalej. I mi się kojarzy, że co druga orga w zasadzie Tak? próbuje o tym rozmawiać. Albo chociaż mówić na początku. Wiecie, jak jest przedstawiany jakiś projekt, to zawsze jest rozwój, globalizacja, wszystko i tak dalej. To w takim razie dlaczego to wasze będzie lepsze od tych innych? No, mi przychodzi do głowy kilka argumentów. Chociażby to, jak wyglądały te poprzednie lata, przynajmniej tutaj w naszym wykonaniu, perfekcyjny rok, perfekcyjny split Piotrka, jeżeli chodzi też o pracę z Naknako i to, jak ten chłopak zrobił progres w Vitality B. No mi też się udało popracować i pomóc w rozwinięciu tych skrzydeł właśnie już kilku graczom. 4 graczy do LEC na przestrzeni 2 ostatnich lat. Douglas, Czajek, Naknako i Stand i Jopa też był bardzo blisko. Więc ja też wiem, że dla nich ten czas spędzony wspólnie był wartościowy. Więc to jest pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy. Nie wiem, co jeszcze tutaj można... Wyniki na pewno. Myślę, że my też bardzo kompleksowo chcemy działać i na tych zawodników po prostu ich doglądać i no nie tylko wyniki za nami przemawiają, ale też sposób pracy. Myślę, że to coś, z czym się spotkaliśmy, kiedy my prezentowaliśmy zawodnikom, jak my będziemy pracować, kiedy prezentowaliśmy to trenerom, gdzie często podnosili brwi i mówili, ja nigdy czegoś takiego nie widziałem, takiej profesjonalizacji, takiego podejścia. Te struktury myślę, że są na naprawdę dobrym, takim praktycznym poziomie. To też nie chodzi o wielką biurokrację i wyczarowywanie nie wiadomo jak profesjonalnych rzeczy. Chodzi o praktyczne dojście do celu i mamy odnotowane na tym koncie po prostu dobre wyniki. Mhm. Tak, żeby każdy jeszcze dobrze zrozumiał. Tak, pozwolę sobie rozrysować na nieistniejącym ekranie. Jesteście wy, jest pierwsza dywizja, w pierwszej dywizji są trenerzy, będzie jakaś druga dywizja, też są tam trenerzy i mówicie jeszcze o jakimś trzecim projekcie. Podejrzewam, że tam też jacyś szkoleniowcy będą musieli się znaleźć. Czyli wy jesteście nad trenerami i ten zbiór zasad, o którym mówiliście, pięknie to nazywałeś team culture, to będzie coś spisanego tak dosłownie, jak jakiś dekalog, jak coś takiego, co trzeba przestrzegać, czy to są Niekoniecznie. bardziej takie codzienne porady dla każdego? Niekoniecznie. Tam wiesz, niektóre z tych rzeczy faktycznie są zapisane w kontraktach. Tak jak chociażby ten czas trwania kontraktu, bo to są pewne zasady, No tak. które są dla nas must have i tu też mogę od razu zdradzić trochę zza kulis, że mieliśmy rozmowy z graczami, których chcieliśmy podpisać i mówię tutaj o młodych polskich graczach, dla których problemem było to, żeby się dostosować do tych nowych zasad, które chcemy wprowadzić w Z10. Czyli na przykład dla niektórych było barierą nie do przejścia to, że zależy nam na tym, żeby ten kontrakt był 2- lub 3-letni. Dla kogoś było barierą nie do przejścia, żeby wpisać taki czy taki buyout. Więc my wychodzimy moim zdaniem z bardzo dobrą ofertą i z bardzo dobrym podejściem do młodych graczy. Oferujemy im, no sorry, moim zdaniem najlepszy, ale jak nie, to jeden z najlepszych w Europie płaszczyzn do rozwoju, ale w zamian tego oczekujemy dostosowania się do pewnych też wymogów. I tak jak mówię, jedne z nich będą zapisane w kontraktach, inne będą umowne, a trzecie będą po prostu wdrażane daily, tak jakby chociażby podejście do makro, które ja wiem, że dla mnie jest takim must have. No tutaj myślę, że bardzo, bardzo mocno wyczerpałeś temat.
Ja w ogóle tak coś, co myślę, że tak w końcu nam się wykształciło w tym off-sezonie, że my po prostu poszukujemy ludzi takich zdecydowanych na ten projekt. Ludzie, którzy mieli jakieś myśli, zawahania. Co jest trochę też zrozumiałe przy okazji dłuższego kontraktu. No niestety nie zdecydowaliśmy się na nich. Tutaj naszym celem było ludzie, którzy wierzą w ten projekt od początku do końca, tak jak wierzymy w niego my. No i mam nadzieję, że to wszystko po prostu udowodnimy z czasem. Gdybyście mieli tak ocenić, co jest waszym takim najbardziej przyświecającym celem, taki wiecie, jeden punkt tego całego projektu. No bo wiecie, bo poprzedni rok Z10 był bardzo dziwny, jeśli chodzi o League of Legends. Ja uważam, że nie zakończył się aż taką tragedią, jak wiele osób to postrzega przez ten medialny koniec z Xayo, z MMA Masters i tak dalej. No ale jednak ludzie postrzegają to źle. Cały czas mówiło się o tym, jaki to wielki projekt i jakie tam będą sukcesy. A więc co dla was będzie takim przyświecającym celem? Z czego będziemy mogli was rozliczać? Wiesz co, właśnie dlatego, żeby nie było to aż tak proste dla widowni, każdy może sobie znaleźć jakiś, dla odbiorców naszych działań. I ja nie jestem osobą, która by bez potrzeby i bez sensu w jakiś nadmierny sposób się wystawiała. Ja zamierzam robić swoje, wiem, co chcę zrealizować. Natomiast też mam w sobie i zawsze ją miałem i zawsze będę miał nutkę rywalizacji, nutkę takiego sportowca, który jak już gra w konkretnych rozgrywkach, to zawsze gra po to, żeby je wygrać i nie wyobrażam sobie podejścia innego. Tak, tutaj taką esencję szybko bym wyjął, że jakbym miał, tak jak się opisywało, obraz w szkole podstawowej, czy też w liceum, to zawsze był ten pierwszy plan i drugi plan. Tak. I myślę, że tutaj jakbym miał zestawić, już może nie wyznaczać konkretnie celu per se, ale namalować, co jest dla nas priorytetem, to właśnie popchnięcie tej kariery, rozwinięcie tego zawodnika, gdzieś rozpędzenie go w jego kariery, tak żeby ona po prostu mogła dużo lepiej przyspieszyć, żeby to nie był dla zawodnika zmarnowany czas. Ja często czuję, jak widzę młodych zawodników, że oni mimo tego młodego wieku gdzieś ten rok bywa zmarnowany. Gdzieś w jakiejś organizacji gdzieś coś nie pykło i ten rok jest zmarnowany. I nagle z młodego, perspektywicznego zawodnika, który ma 17 lat, robi się 18-latek. Kolejny rok zmarnowany. Nagle robi się 19 lat. Nagle perspektywa tego, że ta kariera może nie idzie w dobrym kierunku. Kolejny zmarnowany rok. Nagle mamy 20-latka i jest niezręczna sytuacja, w której zawodnik nie zrobił kariery w Europie. My chcemy temu zapobiec. Kiedy łapiemy takiego młodego zawodnika, chcemy go po prostu popchnąć w tym jednym słusznym kierunku. I to jest taki nasz pierwszy plan na tym obrazie. Drugi to wyniki sportowe, co nie zmienia faktu, że nagle staniemy się chłopcami do bicia, którzy tylko będą wypychać dalej zawodników, bo jak nie ma wyników sportowych, to jak tego zawodnika dokładnie, mamy wypchnąć? To jest po prostu niemożliwe. Także tutaj są dwa składniki, jakbym miał postawić numer jeden, to myślę, że ten rozwój zawodników to będzie przede wszystkim nam przyświecało. Wiecie, a jeszcze taka wizja, która zawsze gdzieś się pojawiała w Z10 i też w sumie muszę się was dopytać, czy to jest dalej aktualne, bo co jakiś czas, oprócz tego We Make Heroes, które mi się właśnie kojarzy z Zero Tenacity, to kojarzy mi się jeszcze coś takiego, że padały różne miesiące i lata, ale zawsze było gdzieś z tyłu to my idziemy do Leca. Wiecie, i Hebi to mówił, i Hachi to wiele razy mówił. Zresztą każdy, kto tam z Z10 miał coś wspólnego. Czy to jest dalej aktualna wizja? W sensie to jest coś, co gdzieś tam w rozmowach z wami przyświecało? To nie jest coś, co by mnie jakkolwiek interesowało. Jeżeli nawet padało w naszych rozmowach i planach na następne lata, jeżeli nawet padało, to ja to wpuszczałem jednym uchem i wypuszczałem. Jeżeli się zdarzy, to fajnie. Będziemy mieli pod to przygotowane struktury i graczy, bo ja w ten poziom celuję. Jeżeli chodzi o moje, o to, co ja przekazuję graczom i w jaki sposób, to uważam, że to jest poziom LEC, więc to będzie gotowe. Uważam, że w perspektywie kilkuletniej graczy również będziemy mieli na poziomie na to gotowym, bo to chcemy robić, żeby ci gracze znajdowali się w LEC, więc jeżeli to będzie jakakolwiek inna organizacja z LEC lub Zero Tenacity w tym LEC, to nie ma to znaczenia. Chcę, żeby ci gracze byli na to gotowi. Więc ja na to patrzę z tej perspektywy. Tutaj to chyba nie jest dla nas nadrzędny cel. Myślę, że na pewno jeżeli zrobimy dobrą robotę i wszystko będzie szło w dobrym kierunku, możliwe, że to wszystko przybliży Zero Tenacity do tego LEC, ale to jest z naszej perspektywy to jest gdzieś tam daleko, my nie do końca jesteśmy za to odpowiedzialni. Chyba każdy musi się po prostu skupić na swojej robocie i iść do przodu. Jasne. Ja tak
szukam takich miejsc i zdań, które mogą, wiecie, zapalać jakieś lampki u widzów i na pewno taką jedną rzeczą, którą denerwuje, bo mnie na przykład też denerwuje, to jest to, że organizacje sportowe, ciężko się z nimi utożsamić ze względu na to, że tam są zmiany non-stop. I składy, i trenerzy, i menadżerowie, wszyscy wiecie, zmieniają się. Jak zaczniecie kibicować komuś dzisiaj, to za pół roku być może okaże się, że kibicujecie komuś kompletnie innemu, bo tam już nikogo nie ma. Wy mówicie o tych 2-letnich kontraktach dla zawodników, szczególnie młodych, albo tylko młodych. Czy to oznacza, że wy widzicie się tutaj na lata? W sensie, czy wasze rozmowy z Zero Tenacity określały jakoś to? Nie mam określonego kontraktu, Piotrek też nie, jeżeli chodzi o konkretną długość, jeżeli chodzi o te lata następne. Więc nie, tego nasze kontrakty nie określają, natomiast my chcemy realizować wizję przez najbliższe lata, jak najdłużej się da. Chcemy to robić wspólnie z Piotrkiem. Chcieliśmy to robić przed w ogóle dogadaniem się z Zero Tenacity. Chcieliśmy robić drużyny młodzieżowe, może nawet drużynę jakąś tam własną na drugim szczeblu w polskiej lidze, dostarczać graczom to, co będziemy dostarczać. Więc my to robimy po prostu teraz w ramach Zero Tenacity. I generalnie plan jest długoterminowy, ale ja ci nie powiem, co będzie za rok i nie powiem ci, co będzie za 2 lata. I to naprawdę nie chodzi o to, że to jest Ziten. Jakby nigdy tego nie wiesz. To jest ciężko przewidzieć. Ja się trzymam tego w życiu i w ogóle w tym swoim myśleniu o przyszłości, co chcę robić i tego jestem pewny i wiem, że to będę robił. I mam nadzieję, że w takiej formie, bo ta forma mi bardzo odpowiada. Inaczej by mnie tu nie było. No to jest e-sport, chyba tak bym to podsumował. Tutaj chyba ogromne obietnice, że będziemy tutaj do końca dnia jeszcze jeden dłużej, są po prostu niepoważne i nie jesteśmy w stanie po prostu tego obiecać i zakładać. Myślę, że no tutaj będziemy po prostu weryfikowani na podstawie naszej pracy. Historia pokazuje, że póki co te weryfikacje przechodziliśmy pomyślnie, także no, wypada patrzeć z optymizmem, ale no ja bym się nie zadomawiał z taką wizją, że musimy być tutaj na lata, no bo nie wiadomo. To po prostu wypada postawić drobny znak zapytania, bo taki jest e-sport, taka jest rzeczywistość, w której żyjemy. Co ciekawe, jak ja odchodziłem z organizacji, to one się potem nie zamykały. O, to widzisz, to jest już coś. I co jeszcze lepsze, ja nie byłem z nich wyrzucany. Chyba mi się nie zdarzyło. No widzisz, Więc widzisz. tak. Więc A to z myślę, że- 10 jak odchodziłeś ostatnio, no bo... Nie, to było wiesz, takie cześć. Fajnie było- było. Dobrze. Nie no, rozstaliśmy się w dobrych stosunkach z Hebim, na stopie też prywatnej. No chyba tak, I- no bo byś nie wrócił No raczej. nie wróciłbym. Jeżeli chodzi o Hebiego, to on nawet, ja to słyszałem kilkukrotnie, on to mówił, na 100% to mówił albo w jakimś wywiadzie, mi się bardzo miło to zrobiło, albo na takim podcaście po incydencie z Zilianem u siebie na streamie, nie pamiętam, ale Tak, pamiętam. mówiłem o tym, no. kiedyś to mówił, że właśnie jak ja tam byłem ostatnio, to był ostatni raz, kiedy coaching staff był faktycznie ustrukturyzowany i respektowany przez graczy i to działało. Więc wiem, że on to postrzegał zawsze w ten sposób. Nawet ostatnio to wyciągnął, jak tam prowadziliśmy wspólnie rozmowę z takim jednym podmiotem zewnętrznym, który też ma nam pomagać w procesach coachingowych. To on ten sam topik wyciągnął. Więc my się rozstawaliśmy w dobrej atmosferze, natomiast na tamten moment ja wiedziałem, tak jak teraz wiedziałem, że nie chcę już być w RL, nie chcę kontynuować w Vitality, mimo że bym mógł, tak wtedy odchodząc z ITN 2,5 roku temu, czy 2 lata temu, wiedziałem, że nie zostanę na polskiej scenie, wiedziałem, że nie zostanę w ZIT-em. Po prostu nawet nie miałem jeszcze ofert, a już wiedziałem, że pójdę gdzieś dalej. No i ten następny rok nie było Vitality, które za chwilę się pojawiło. Więc te stosunki były dobre. Słuchajcie, jak będziecie nierozerwalnie związani z polską sceną w takim razie i głupio by było nie poruszyć chociaż na moment tutaj tematu, który rozgrzał polską scenę jakiś czas temu. I ciekawi mnie, czy to, co się wydarzyło, czyli zmiana operatora, nie ma już Ultraligi, od teraz będzie nazywało się to Rift Legends, inna firma i tak dalej. Czy to miało jakiekolwiek znaczenie w tym, że wybraliście akurat powrót na naszą scenę? Znaczy, no ja już o tym mówiłem, niekoniecznie, choć z mojej, właściwie niekoniecznie, w ogóle nie, bo i tak byśmy to robili i tak, niezależnie od tego, czy udałoby się nam dogadać z organizacją, czy z liga byłaby taka, czy inna, my chcieliśmy to robić. Natomiast oba te aspekty, to, że jesteśmy w ZITEN i robimy to w ramach tych struktur,
pod tą marką, jak również to, że ta liga będzie teraz wyglądała w ten sposób, dla mnie to są duże pozytywy. Nie wiem, Tak, czy to tutaj wiesz. chyba oceniając, tak, jesteśmy na plus, ale chyba właśnie moment takiej decyzyjności, który u nas zapadał, to chyba jeszcze formalnie jeszcze nigdzie chyba nie padało. Nie było takiej do końca pewności, że zmienia się operator. Była ta saga, którą właśnie Damian Nerwarien troszeczkę podjudzał na swoich social mediach, troszeczkę Rybson o tym wspominał, także Tak. gdzieś tak człowiek czuł, ale z drugiej strony nie miał niczego na piśmie, a no, tak jak już się pewnie powtórzę, to jest e-sport, póki czegoś nie ma na piśmie, to nie warto się do tego przywiązywać, także tutaj to nie było dla nas kluczowy czynnik, ale jak już tu jesteśmy i będziemy brać udział, to tak uważam, że jest to w pewnym sensie na plus, to rozluźnienie, stworzenie pewnej swobody w kontekście takiego projektu będzie zdecydowanie na plus. Mhm. Słuchajcie, tak kończąc naszą, myślę, dzisiejszą rozmowę, jeszcze chciałbym wam dać chwilę, abyście mogli tak podsumować i powiedzieć tutaj do tej kamery, do tej albo do tamtej, nie wiem, gdzie teraz widzowie siedzą, powiedzieć im, dlaczego oni powinni wam uwierzyć? Dlaczego powinni was wspierać? Wiecie, była husaria na trybunach. Potem wydarzyły się różne rzeczy. Ludzie muszą znowu w to wszystko uwierzyć. Jakbyście mogli tak podsumować kilkoma słowami, dlaczego powinni za wami pójść? Znaczy ja generalnie zawsze staram się wychodzić z pewną dozą szacunku do mojego rozmówcy lub odbiorcy. Dlatego uważam, że nie do końca na miejscu byłoby wymaganie ode mnie, żebym kolejny raz powtarzał, że robię to nie dla pieniędzy, bo byłem w stanie robić to bez organizacji. Jak również robię to nie dlatego, że gdzie indziej nie mógłbym walczyć o inne rzeczy typu kolejne Tak. EU Masters, bo okej, do Leca się nie dostałem, moim zdaniem totalna niekompetencja i debilizm menadżerów, ale mogłem, Widzisz, właśnie po to zadałem to pytanie, żebyś coś takiego powiedział. mogłem walczyć, i to nie jest tylko moja opinia, mogłem walczyć o inne rzeczy, o kolejny EU Masters finał w LFL-u, będąc, a nie chcę tego robić, więc ja to robię z idei romantycznej, z chęci i nie dla pieniędzy. No mówię, głupio się czuję, że muszę to mówić i powtarzać, bo mam wrażenie, że cały czas starałem się narysować tą wizję przez całość tego podcastu. Ale tak jest. No tak z drugiej strony to chyba też ciężko w to uwierzyć, ta perspektywa wielkości projektów, który chcemy namalować i też fakt, że były inne alternatywy, bardzo łatwo doszukiwać się jakiegoś drugiego dna. Też chyba żaden z nas nie jest wybitnym marketingowcem i nie wiadomo jak was tutaj nie zaczarujemy i nie sprzedamy tego produktu. Ja mam przekonanie, że on po prostu będzie bronił się sam i im szybciej wskoczycie na nasz pokład, tym lepiej dla was, bo myślę, że to jest coś ciekawego do śledzenia. Z takiej perspektywy widza, który na pewno jest zmęczony po wielu MMA Masters, które nie wyszły, ale widza, który zawsze oglądał polskich zawodników i ich karierę. Zawsze śledził, jak dobrze im szło i tych karier, które poszły gdzieś tam za granicę i gdzieś tam zawodnik od boku znalazł się w tym LEC też trochę było. I chcielibyśmy troszeczkę zapobiegać temu, żebyśmy byli w stanie zawodnika przez Polską Ligę wypychać do topki europejskiej. Trochę ostatnio mieliśmy takich przypadków, czy to freskowy, który na Worldsach się pojawił, Zwyro, też zawodnicy, którzy przez tą Polską Ligę przecinają się bardzo, bardzo krótko, często musieli odbudowywać się za granicą. My chcielibyśmy stworzyć taką przystań, taką trampolinę dla tych zawodników i myślę, że to jest coś po prostu ciekawego do śledzenia, bo łączymy to, co najlepsze polskie League of Legends zawsze miało do zaoferowania z bardzo dobrą jakością. Ja też może dodając drugą część do tej wypowiedzi, odpowiedź na twoje pytanie. Ja nie wiem, dlaczego się kibicuję organizacjom, ja jakoś nigdy kibicem nie byłem, więc nie powiem, dlaczego nam kibicować, a więc nawet no, to nie jest coś, co byłoby moim celem, żeby sprawić, żeby ktoś zaczął nam kibicować dzięki tym wypowiedziom, temu podcastowi, temu wideo, temu materiałowi, ale byłbym wdzięczny za zaufanie, bo uważam, że na to zasługujemy, ja z Piotrkiem. I za wsparcie, bo to jest potrzebne w tej drodze, którą chcemy przejść. Słuchajcie, nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić was i zachęcić do śledzenia Zero Tenacity i tych dwóch oto dżentelmenów, Nachowskiego i Devil Piotra w 2025 roku. Miejmy nadzieję, że to, co na tej
koszulce tutaj widnieje, stanie się prawdą. Ja za to trzymam kciuki. Dziękuję, że byliście z nami i do zobaczenia w 2025. Dziękujemy. Dzięki.